Witam serdecznie. Dzisiaj mamy 15 luty 2025 rok ku potomności. A dlaczego? Dlatego, że potem przeglądam i nie wiem, z którego dnia dana relacja jest. Dzisiaj relacja jest szczególna, dlatego że chciałem omówić człowieka, który właśnie parę dni zaszachował Europę. Będę mówił o panu wiceprezydencie Vansie. Oczywiście tam w Niemczech robił naprawdę niesamowitą pracę. Chciałbym pokazać jego kosmogram, który zdobyłem. Oczywiście stąd mam jego dane. Także zaraz pokażę, jak to wygląda u mnie w komputerze. Więc przyjrzyjcie się dokładnie, jak wygląda. O, teraz macie. Dokładnie. Przyjrzyjcie się dokładnie, jak jest ustawiona Wenus Słońce w stosunku do ascendentu. I teraz uwaga, przechodzimy. Zaraz zrobimy to w bardzo elegancki sposób. O, w taki, że 2 razy pokażę. No i jeszcze raz. I jeszcze raz. Żeby nie było wątpliwości, bo jak są wątpliwości, to są wątpliwości, potem są jakieś zarzuty, że to, że tamto, że oj. A jakby ktoś nie wiedział, kto to jest, no to jest ten pan. Słuchajcie, nawet bym się nie spodziewał, że Amerykanin irlandzkiego pochodzenia jest takim, a już na nim oczywiście pieski wieszają, co niektórzy. No i chciałem omówić ten kosmogram nie dlatego, że jest wspaniały, bo jest wspaniały, jest drugim człowiekiem na świecie w tej chwili najważniejszym. Jeżeli bierzemy pana prezydenta Trumpa i następnie on jest tym drugim Vance. I to są dwie postacie, które są, nazwijmy ich jak żołnierze niezłomni, bo chyba pasuje to do tego, bo jest byłym żołnierzem i także korespondentem, człowiekiem, który wiele zrobił dla świata już, a jednocześnie jest senatorem, już nie, jest wiceprezydentem, czyli coś niesamowitego. Człowiek, który ma wspaniałą żonę, co prawda o tej żonie nie dzisiaj, ale dosyć ciekawa postać. A witam Daniela i witam Reginę. Oczywiście ja dzisiaj jak zawsze bardzo późno wróciłem do domu, no i zakończyłem, nie odbierałem w ogóle telefonu, nie miałem czasu na to, ale zaczniemy teraz ad hoc, szybciutko robić ten kosmogram i troszeczkę sobie poopowiadam, chociaż ja niby czytałem ten życiorys, ale mogę tylko upewnić, czy taki jaki jest, ale pokażę na początek rzeczy, które są dla mnie najważniejsze. Najważniejszy jest ten kosmogram, który jest niesamowity. Niesamowity dlatego, że jak oglądaliście to sprawozdanie, ja to sprawozdanie, znaczy nie umieszczę, to umieszczę link pod tym dopiero, ale nie teraz, tylko za parę dni, dlatego że chyba może teraz się uda, do tego tłumaczenia w trakcie jego przemówienia w Monachium i jak on wprowadzał bardzo ładnie to napięcie zrozumienia demokracji. Bo niby mówimy o demokracji, mówimy o jakimś takim dziwnym zachowaniu, a w gruncie rzeczy tej demokracji
brak. I to jest najdziwniejsze, w jaki sposób brak, bo nam się wydaje, że żyjemy w kraju demokratycznym. Czy Europa jest demokratyczna? Oczywiście mówimy o Niemczech, o Francji, mówimy o Anglii. I nagle dowiadujemy się, że tak nie jest. Od człowieka, który kim jest? Dla Europejczyka nikim ważnym, a jednak zmienia poglądy nas, ludzi, którzy są, powiedzmy, że chcą być wolni, chcą być jak te ptaki. Nie być kanarkiem w klatce, bo też to jest dobre, jeżeli ktoś lubi. Ale nam szykują tą klatkę. Ta klatka, którą znamy z literatury dziecięcej. Chcemy być niezależni, wolimy być nawet szarzy, takie wróbelki, chociaż one już są na wymarciu, ale możemy być innymi ptaszkami, które są wolne. Witam Marię. I to jest najważniejsze, to co się dzieje. Bardzo dziękuję za te łapki. A ten dzisiejszy film, ciekaw jestem, jak będzie oceniony, jak będzie, tylko nie oceniajcie teraz, tylko jak skończymy, dlatego że on wtedy mnie pozycjonuje. On teraz nie będzie działał mocno. Dobrze, ale to tyle wstępu, zabawy takiej, a teraz przejdziemy do akcji. Ja wiem, że troszeczkę wcześniej jest. A nie, 21:07, czyli jest w porządku, jeszcze łyk kawy. Trzeba się pobudzić przed taką personą, bo jest to naprawdę postać, ja nigdy bym nie przypuszczał, ale po kolei, bo wyprzedzę temat. Dobrze, przechodzimy. Mamy wspaniały kosmogram. Kosmogram typowego lwa. Lew jest w dładzie Strzelca. Stany są akurat Strzelcem. Rako Strzelcem. Nie będę teraz robił tutaj, może znajdziemy nawet Stany i zrobimy porównanie ze Stanami. Teraz, to co jest na pierwszy rzut takiej świadomości. Zaraz po programie proszę zadzwonić. Jak tylko skończę, Mario. Zaraz po programie, tylko skończę to od razu. Jak tylko powiem, wiecie, sakramentalne słowo, to wtedy proszę o telefon, bo wtedy jestem najszybciej uchwytny, bo dzisiaj to nawet nie myślałem, że tyle będę miał pracy. Teraz tak, wróćmy tutaj do tego kosmogramu, bo on jest najważniejszy. Już mama, no nie wiem, jak to się nazywa, ta strzałka. Mamy Słońce i teraz zwróćmy uwagę, że jest w sektorze ryb. Czy jest człowiekiem wyjątkowo uczynnym i wyjątkowo pracującym dla innych. Jemu nie zależy na sobie. Gdyby miał tutaj Słońce, to tak. Jemu nie zależy na tym, co by się wydawało. Dlatego też był korespondentem, dlatego jest człowiekiem, który skończył szkołę i ma bardzo blisko Wenus. Tutaj, czyli Wenus od Słońca jest i też jest w 12 domu. Czy jest dobra pozycja? Neptun jest właścicielem tutaj tego sektora, ale tu, w tym miejscu Wenus daje taką postać przemiłą, taką
no powiedzmy, że do rany przyłóż. Nie wiem, jak jest w rzeczywistości, nie znam tego człowieka, nie umiem odpowiedzieć, czy to jest dobry kosmogram, czy też zły, ale mamy ascendent. Ascendent mamy, jeszcze wróćmy. Tutaj Słońce mamy w Strzelcu, no to już rozmawialiśmy, ale Wenus mamy w Byku. Co jest bardzo ważne, że w Byku i to omówimy troszeczkę później. Później pokażę Wam to, jak wygląda ten byk. I tutaj mamy coś wspaniałego. Merkury w pierwszym sektorze, czyli jest wyjątkowo bystry. Mało tego, ten Merkury daje ogromną wrażliwość, w dodatku jeszcze jest w Pannie. I Merkury w Pannie, w dodatku jeszcze w Duacie Strzelca, czyli ta, można by było powiedzieć polskość, ale jak to nazwać? Amerykańskość? To chyba nie, no bo Ameryka jest kontynentem, a tutaj by trzeba było ja nie wiem jak to nazwać. USA, ale nie, to też nie jest tak. No wiecie, o co chodzi. Ten człowiek ma wpisany swój kraj w siebie, że on jest jakby był krajem. Czyli dla niego najważniejsze jest to, że te Merkury idzie w tym kierunku świadomości. I teraz jak będziecie oglądać to przemówienie, zwróćcie uwagę, że on mówi, że w Ameryce jest niemożliwe to. W Ameryce jest zupełnie inaczej. Że Europa odeszła od jakichś standardów. Obejrzyjcie to, bo wtedy będziecie wiedzieć, o czym on mówi. Bo tak by się wydawało, że nie, ale on jest wpisany, że to jest dla niego zupełnie co innego, że wyznanie, religia, polityka, że to wszystko, że są zamykani ludzie tylko dlatego, że napisali prawdę. Potem mówi o tym człowieku, który się modlił przed tym szpitalem aborcyjnym, gdzie kilka lat wcześniej jego żona miała aborcję. I on się modlił za to dziecko nienarodzone. Potem opowiadał jeszcze o innych rzeczach, które to jest to. To jest właśnie ten Merkury. To jest niesamowite. Bo możemy tak sobie mówić, ale on przytoczył tą historię, która jest rzeczywistą historią naszą. Bo tak jest. Że ci ludzie, którzy walczą o życie, czy modlą się za to życie, są niezauważeni. Mało opowiadał o tym, że w Szkocji powstało takie prawo, że nawet w domu nie wolno się modlić. Mało tego, donoszenie na drugiego człowieka. W Stanach jest ta poprawka do konstytucji. Ta 5. poprawka, jeżeli się nie mylę. Jeżeli się mylę, poprawcie, ale to będziecie wiedzieć, o co chodzi. To jest właśnie to. To jest ten Merkury w pierwszym domu. Informuje, o czym będzie. Słuchajcie, to jest niesamowite. Nawet sobie nie wyobrażacie, jak u nas w kraju, jak donoszą ludzie. Jacy są donosiciele. Drodzy donosiciele, obojętnie zastanówcie się, że na was też donoszą. A w pewnym momencie to się obróci i będziecie donosić sami na siebie. Polak nigdy nie donosił. To jest mit, że donosił. Był taki okres, że donosili. W momencie, kiedy przyszła ta Czerwona Armia,
to wtedy donoszono. Oczywiście, że próbowano donosić. Zresztą oglądaliście Dyzmę, czytaliście książki, czytaliście wiersze. Rzadko kiedy jest o tym. Raczej o czym innym, o braku honoru, braku odpowiedzialności. Ale to mieliśmy mocno, bo 300 lat nie było nas na mapie świata. I jeżeli te 300 lat nie nauczyło cię, to lepiej wyjeść z tego kraju. Bo te 300 lat właśnie o tym mówi, tylko w innym kontekście. O tym mówi właśnie tutaj wiceprezydent Stanów Zjednoczonych. Mówi o tym, o tych 300 latach. A tyle mają Stany Zjednoczone. Jedziemy dalej do następnego spotkania z następną planetą. Oj, nie ten guzik nacisnąłem. Dobrze. I teraz popatrzcie, mamy drugi sektor. Już tego Merkurego opuściliśmy. Drugi sektor, który mówi o wielu rzeczach, ale jest bykiem i tutaj jest księżyc, czyli praca dla ludzi. Ktoś by powiedział, no tak, ale już jest w trzecim. Jeżeli coś wychodzi poza, nie wiemy dokładnie, czy jest idealnie ta godzina urodzenia. Możliwe, że była troszeczkę wcześniej, to jeszcze wcześniej, ale możemy brać do drugiego domu i do trzeciego księżyc, bo jest dokładnie na osi. A teraz trzeba brać pod uwagę, jakim systemem pracujemy. Czy pracujemy Placidusem, czy Kochem, będzie zupełnie gdzie indziej, więc te tak zwane sektory, czy też domy są ruchome. Także tutaj byśmy właściwie też można by było brać po 30 stopni, a więc jeżeli 30 stopni, to byśmy się tutaj zatrzymali i następny dom by się zatrzymał od tego 30 stopni tutaj. Więc powinniśmy brać jego w tym drugim i trzecim sektorze naraz. Księżyc to są ludzie i praca dla ludzi jest najważniejsza, ponieważ zahacza też o trzeci, no więc nie ma co się dziwić, że był korespondentem, że jest dziennikarzem i że jest pisarzem, że jest człowiekiem, który w tej chwili przejął rolę polityka i to drugiego polityka na świecie. Bo patrzmy na to realnie, czy Stany Zjednoczone są najsilniejszym krajem, czy nie są najsilniejszym krajem. Jeżeli nie są najsilniejsze, to dlaczego on mógł przyjechać sobie do Niemiec i tym wszystkim ludziom powiedzieć prosto twarz, a właściwie dać z liścia, bo tak by to trzeba było nazwać, ustawić ich jak dzieci w przedszkolu, zrobić im pranie nie mózgu, tylko ich ego, ich kultury, ich poziomu świadomości, bo przestali interesować się ludźmi, a zaczęli się interesować sobą. A pamiętamy, że Niemcy zawsze chciały stworzyć nadczłowieka. Nie człowieka, bo to inna rasa mówi, tylko że ludzie to są ci, którzy mają, wiecie co na głowie, a reszta to jest po prostu coś tam. A tutaj nagle dowiadujemy się, że jesteście nikim i musicie się naprawić. Musicie się ustawić w odpowiedni sposób. Czyli jak ktoś kiedyś
linijką po łapach. Czy to bolało? To nie bolało. To jeżeli się nie nauczą i nie poprawią, to zostaną nędzarzami, a kloszardami Europy. Francuzi wiedzą dokładnie, kto to jest kloszard. Niemcy nie wiedzą. Zapomnieli, jak ich traktowano po I wojnie, jak ich traktowali Amerykanie po II wojnie. Ile rzeczy wywieźli z Niemiec. Ile Niemcy nakradli, ale dzisiaj już zaczynają niektóre kraje odbierać, tylko my nie potrafimy odbierać dzieł sztuki i jeszcze innych z Niemiec. I Niemcy trzeba ogołocić z tak zwanej kultury, bo ta kultura to jest nasza kultura, którą nam zagarnęli i ukradli. Jeżeli ktokolwiek na jakimkolwiek stanowisku mówi, że nie należy nam się, to niech stanie przede mną. Mój dziadek zginął w obozie koncentracyjnym. Ja go nie widziałem. W niemieckim obozie koncentracyjnym. Oni zniszczyli życie mojej rodziny. I oni mają za to odpowiedzieć. Za każdym razem. I tak, jestem tutaj. Nie przepuszczę nigdy Niemca w żadnym sklepie. Jeżeli będzie stał, to wejdę nawet przed niego, bo nauczę go kultury. On musi służyć i przez długie lata będzie służył, dopóki nie zwróci tego. I miał rację pan Cejrowski, że mu wytłumaczył temu Niemcowi, gdzie jest jego miejsce w Europie. Jego miejsce Niemca w Europie jest i właśnie to pokazał pan prezydent, wiceprezydent. To miejsce. I nie tylko. Tej całej Europie, która po Anglikom też, a to jest najważniejsze Anglikom, bo jeżeli przyglądamy się jakiemukolwiek zachowaniu, a już najbardziej temu nonszalanckiemu, które potrafią Anglicy doprowadzić do tego, że nasi żołnierze, którzy bronili tej Anglii, zostali nawet nieuhonorowani. A enigmę oni odnaleźli. Cały nasz wywiad działał dla nich. Wszystko wiedzieli. Myśmy z narażeniem życia to robili. I co, tak za darmo? A dzisiaj? Co otrzymaliśmy za to? Śmiech historii? Gratuluję. Mamy ten księżyc już wytłumaczony i potem dalej mamy Plutona. Nie ma co się dziwić, że argumentami ludzkimi tutaj mówi i informuje świat i tutaj jest Saturn. I zwróćcie uwagę, fantastyczny Mars na osi, czy jest człowiekiem bardzo wyjątkowo twardym i wyjątkowo idącym do przodu. Jest wojownikiem historii. I tak go trzeba, bo to, co zrobił z tym Monachium, pamiętacie historię długich noży, jeszcze innych rzeczy i co to jest Monachium. Tam zrobili Niemcy, bo dla nich jest to jakby kolebka, ale on zrobił z tej kolebki naprawdę kołyskę. Albo się obudzą i to dziecko nie wyleją z kąpielą, albo się nauczą. I ten Mars daje mu tą siłę. Daje mu tą siłę niesamowitą. To jest najważniejsza planeta w jego kosmogramie, ponieważ jest tak zwaną osiową. I na dole w dodatku uderza w to, że Stany Zjednoczone są dla niego najważniejsze, bo są jego domem. Czyżby? Zwróćcie uwagę na jeszcze jedną rzecz,
że w tym jest Skorpion i właśnie Stany Zjednoczone. Szczerze. I tutaj jest Uran i również i tylko Uran właściwie, bo Neptun już jest następnym, ale jeżeli bierzemy i Uran jest w tym momencie tym przyjacielem domu, tą intuicją, więc ma intuicję ogromną. Też dlatego skończył fantastyczną szkołę, ma wykształcenie i był senatorem. I jest człowiekiem z ludu. I czuje ten lud. Nie jest bogaczem, nie jest milionerem, jest namaszczony przez wiedzę, a to jest bardzo ważne. To jest ten Merkury, który jest w pierwszym domu, który dał mu tą odwagę i ten Mars, który pomaga jemu w zdobywaniu tego wszystkiego, co ma. I ma, i będzie miał jeszcze więcej. Bo podejrzewam, że zobaczycie, pokażę, ale podejrzewam, że za kilka lat, kiedy będzie prezydentem Stanów Zjednoczonych, jestem więcej niż pewien, bo jest to i musi być, bo musi być kontynuacja tej myśli, tej wolnej myśli, którą mamy wszyscy w swoich sercach. Chyba że ci, którzy uważają, że nie, niech nie próbują. Niech nawet nie podnoszą i niech troszeczkę zamilkną, bo może się to dla nich bardzo źle stać. Dlaczego? No powiedzmy, że w ten sposób. Kosmos jest bardzo mściwy. Niech sobie przypomną, jak Stalin umierał. Jak ktoś zna Marksa, to niech sobie przypomni, co na starość już w momencie napisał Marks. Jak Engels zmienił zdanie. Niech sobie popatrzy na to wszystko. Dzisiaj niektórzy zaczynają już zauważać, ci, którzy byli na czerwonych sztandarach, już zaczynają zauważać, że to zbyt dużo sensu nie ma. Ale najbardziej ci, którzy utracili synów, to oni wiedzą, że w pewnym momencie trzeba się nawrócić nie na wiarę, tylko na prawidłowe tory historii, bo nie ma innych. Jeżeli patrzymy dalej w historię naszego kosmogramu wspaniałego, w piątym domu, w domu Lwa, czyli najważniejszy jest Neptun i Jowisz, czyli dwie planety, które są Jowisz jest wiele, a Neptun jest bratem jego. I te dwie energie, które są tak szalenie ważne, są razem. Neptun jest historią. Neptun także jest szaleństwem. Neptun także jest iluzją. Ale także i religią. Jowisz jest, tak nazywają to Grecy, Bogiem bogów. I Neptun jest tam, gdzie powinien być Jowisz, a z kolei tam, gdzie jest Jowisz, jest prawo. I umiejętność działania w prawie, tym światowym, i umiejętność czarowania tymi słowami, i umiejętność pokazania palcem, gdzie leży prawda, czy potrzeba coś piękniejszego.
Moglibyśmy się zastanowić, czy Jowisz jest silny. Tutaj zaraz zobaczymy. Jowisz jest w retrogradacji, czyli nie jest pajacem, jest w dodatku wodniku, a wodnik jest przyjacielem wszystkich. Czy potrzeba więcej? Neptun? Neptun jest w retrogradacji, jest w Skorpionie. Więc potrafi psychiką głębiej niż psychika wejść i wyciągnąć to, co jest w naturze i pokazać, jak na dłoni. A Neptun, kiedy retrograduje, jest bliższy Wenus, więc miłości i pragnienia. Dlatego też każdy Amerykanin, kiedy słyszy hymn, kładzie rękę na sercu. I on to ma w sobie. Czego my czasami zapominamy o honorze. I nie mamy szacunku do flagi, nie mamy szacunku do orła. Oczywiście ci, którzy noszą orła, traktujemy ich jak, chyba że to jest sportowiec, ale ci, którzy noszą te orły, ale oni nie dla zabawy noszą. Oni noszą dla historii. I właśnie o nich mówił, o tych ludziach właśnie mówił wiceprezydent w Monachium Stanów Zjednoczonych, tam w Niemczech. Genialne. To jest chyba jedna z najpiękniejszych historii współczesnego. Warto żyć dlatego, żeby takie rzeczy usłyszeć. Bo czasami wątpimy, że nie mamy racji, że nie potrafimy odnaleźć siebie w gąszczu głupoty i jakichś ministrów, jakichś pseudo-uczonych. I tu nagle to już nie jest reflektor, to jest laser historii. To są wojny międzygwiezdne. Następnie tutaj mamy, potrzeba nie zapominać o historii. Tu jest wodnik. Jeżeli patrzymy, to Uran, władca, jest tutaj. Więc wspomaga wiedzą wodnika, więc cały system pracy i tego wszystkiego, ale pan prezydent nie będzie zajmował się pracą, ma kogo innego do pomocy. Ma pana Muska. Dobrze, zostawmy to. Idźmy dalej. Są ryby tutaj przyjaźni, więc on tutaj jest bardzo charytatywny. Tłumaczy wszystkim, że chcecie, ja wam pomogę. Tylko musicie współpracować. Musicie coś dać. Musicie coś uwierzyć w to. Nie chodzi o to, żeby dać Stanom Zjednoczonym, tylko być partnerami. A partnerem być jest trudno. Jak idziemy w grupie, zawsze mamy kogoś, kto nami przewodzi lub przewodzi nami myśl. I jesteśmy wszyscy równi sobie, przynajmniej w tej piaskownicy życia. Jeżeli budujemy ten zamek, to budujmy go wspólnie. Fakt. Biblijny zamek został zniszczony, bo ktoś sobie wymyślił, że jak będzie budował do góry, to dojdzie do samego Pana Boga. A to trzeba zbudować to, co nazywamy człowieczeństwem, to, co jest dekalogiem, to, co jest historią. I Neptun, zwróćcie uwagę, że jest w kwadrze. Tak? W czym jest?
Zaraz, pomyślmy. W takim rozszerzonym sekstylu. Brakuje mu 1 stopień, ale można by tak nazwać, że to jest sekstyl. Dobrze, teraz jedziemy do psychologii. No prosta wojskowa psychologia. Ach, nie widzicie. Teraz tutaj mamy w Skorpionie mamy psychologię. Nasze ryby i barana. Mars jest z kolei tutaj w Skorpionie, czyli na osi. Jest bardzo silną planetą, ale możemy zobaczyć, jest współwładca tutaj w opozycji wadze jest, więc dlatego też ogromna siła perswazji, świadomości. Pana wiceprezydenta, pewności i niemożności mu zahamowania tego. On nie jest człowiekiem, który się lęka. On mówi, a wy słuchajcie. Bo mówi na podstawie swojego narodu, który go wybrał. I on ma prawo w imieniu tego narodu mówić do innego narodu, żeby był taki sam. Bo o nic więcej mu nie chodzi. Prawa człowieka do życia, do wolności, słowa, religii, wyznania. Nie do 15-minutowego miasta. Nie do jedzenia robaków. Nie do prawa, które ogranicza nas i na każdym kroku. Deformuje nasze myśli. Wolność za wszelką cenę. Ta barania, ta walka o niezależność, która jest bardzo ważną walką, bo tutaj ktoś może powiedzieć, baran jest głupi. Jest. Tylko po drugiej stronie ma wagę i rozważa. A w kwadraturze ma koziorożca, ma prawo. A po drugiej stronie ma rodzinę. I tu brak hamulcy. No cóż, takie jest życie. I taki jest ten człowiek. Przejdziemy dalej, mając świetną zabawę, kiedy mamy 9. dom, barana i byka. Droga Wenus jest w kwadraturze. I bardzo dobrze, że jest w kwadraturze, bo przynajmniej jest walka, właśnie wiedzy. Niektórzy, słyszałem, że potrafią oszkalować. Niech najpierw zdobędą takie wykształcenie, a potem będą dopiero dyskutować. Najpierw trzeba zdobyć wykształcenie, najpierw trzeba przebić się przez tłum kłopotów i dojść do takiego stanowiska. A krytykować każdy potrafi, ale coś zrobić to gorzej. Więc słuchajcie tych, co robią, a nie tych, którzy tylko kłapią kłapaczkami. Już nie powiem lewackimi, bo to nawet nie jest lewactwo. Bo lewacy już się nawrócili, bo już zrozumieli, o co chodzi. Ci, którzy mieszkają w Wrocławiu, to wiedzą dlaczego. Przecież wiedzą, że tam jest taki pomnik, który został postawiony przez komunistów, papieżowi. A dlaczego? No, to ja już wam nie powiem. Powinniście wiedzieć. Albo zapytajcie się lewaka. Dlaczego? A jak nie będzie wiedział, no to niech uklęknie
przed tym pomnikiem, bo to jego karma go zmusi do tego. A dlaczego? Niech się dowie od swojego dziadka lub taty, w zależności w jakim wieku jest. No cóż, czasami i komuniści wiedzieli, gdzie jest ich miejsce w szeregu. Następnie mamy tutaj wspaniałego byka, czyli własność, no i bliźnięta. Tutaj oczywiście kłania się wspaniały człowiek, prezydent Trump. Jest Chiron, ale nie tylko to. Jest ta dwoistość myślenia, a jednocześnie internacjonalizm. Jakbyśmy to mogli nazwać tak pięknie, jakby lewacy to powiedzieli. Tylko że nie znają tego słowa w pełni wytłumaczonego naprawdę, jak powinno to wyglądać. Bo teraz w Stanach mamy prawdziwą wolność. Umieć walczyć o to, no cóż, trzeba się uczyć. To nie jest ta wolność, którą niesie pan Macron, czy pan tutaj pani Merkel, czy pani ta von coś tam, czy u nas kombinujący pan Tusk. Musi się nauczyć tego wszystkiego, czy śmiejący albo płaczący pan Hołownia, czy jeszcze jacyś inni, bo to nie są ci ludzie. Ja już nie mówię o tych innych, bo nie chcę im łatki doczepiać, bo przecież sami potraficie takie łaty uszyć, że najbardziej mnie śmieszy to, kiedy ktoś nie rozumie. No cóż, tak jest. Czy dobrze, kiedy bliźnięta są w tym najważniejszym domu? Tak, bo rządzą nerwami naszymi, uspokajają nas. Własność o swoje jest najważniejszą rzeczą. Własność byka, bo jeżeli mamy cokolwiek, najważniejszą rzeczą jest matka. Matką jest także ziemia. Ziemia. Ojczyzna. Tak jest przynajmniej w naszym kraju. Serce jest nasze, naszą własnością. To jest najważniejsze. I tam jest właśnie byk. Wenus jego władcą. Merkury jest układem takiej rozdwojonej myśli. Ale władcą jest właśnie Merkury, przepraszam, bliźniaki. A Merkury jest układem nerwowym. Jego wyższa oktawa, Uran, jest układem krwionośnym. Rządzi tym wszystkim Neptun, który daje nam tą wodę. I dlatego też wpływa na to najsilniej właśnie Księżyc. I była pełnia. Pełnia, która jest najbardziej krwiożercza, bo najwyżej krew uderza. I w tym momencie właśnie pan prezydent wiele miał do powiedzenia. Dlatego było tam dużo tych, co za wiele nie pojmują, tylko lubią czapkować. Dobrze, że byli tacy, a nie ci politycy, bo politycy się bali. Ale ci chyba zrozumieli, że no zobaczymy, czy pojęli, czy mają coś z rycerza. Wiecie, co mają? Konserwę zamiast głowy, czyli zakutą. Dalej nie powiem co, to piszcie tekst samego. No cóż, potem dalej możemy przejść do... o, jakie tutaj są sygnały. Ale przyjechały.
Teraz mamy 11 dom raka wolności. Cóż największego jest wolnością, jak wolność swojej ziemi. Rak to wolność, dom. Czy jest wolnością? Jeżeli dom nie jest wolnością, to po co do niego wracamy? Jeżeli dom nie jest najważniejszy, to co jest? A gdzie jest księżyc? Księżyc jest w wadze, więc warto o to walczyć. Waga to jawni wrogowie. Waga to także tutaj, to jest najważniejsze. Więc wiemy, jak to wygląda w praktyce, w sławie. Tam, gdzie jest wodnik, jest rak. Dziwne. Ale tak jest prawda. A teraz chciałbym pokazać Wam coś niesamowitego, co jest bardzo ważne dla nas. Bo nigdy w życiu bym nie podejrzewał tego, no ale, no cóż. Nie, najpierw jeszcze jedną rzecz pokażę. Nie, bo szkoda stracić pewnych historii. Zwróćcie uwagę na to. To progresje są. I akurat progresywne słońce jest w pannie, ale w dładzie barana. I teraz będzie maszerować przez byka, przez bliźnięta, lewa. Jeżeli mamy barana, nie liczmy jego, ale mamy tutaj 5 lat, czy plus 5 czy 10 lat, zanim wyjdzie z panny i wejdzie do wagi. Podejrzewam, że za te 10 lat właśnie wtedy odniesie największe sukcesy. I za 10 lat będzie miał właśnie tutaj. Chociaż mogą trafić się wcześniej, no ale zobaczymy. Mamy czas. To są dalekosiężne historie, które czy warto omawiać? Zawsze warto. Bo trzeba dążyć do swoich nadziei i mieć przed sobą jakąś perspektywę wolności i niezależności. To jest bardzo ważne. Ale następną sprawę, którą bym chciał pokazać, to jest aż niesamowite, aż przeszły mi dreszcze, bo cóż, zobaczcie. Wewnątrz jest nasz kraj, Polska, a na zewnątrz? Nie wiem, czy widzicie to, że Słońca jest blisko Plutona naszego, czyli naszej niedoli, naszego pragnienia tej walki o przeżycie. Ale tutaj jest Pluton na naszej osi. I spójrzcie na aspekty. Można by było tak powiedzieć, czy te oczy mogą kłamać? Chyba nie. Bo jak jest tak wiele aspektów i tak wspaniałych, to nie da się ukryć. I wcale się nie dziwię, że ostatnie słowa pana prezydenta były zakończone słowami Jana Pawła. Tego się nie uda ukryć. Tam w Niemczech, tam w Monachium, czy nie jesteśmy w czasie cudów?
powołując się na największego Polaka. Jak ktoś tego nie rozumie, to niech się powołuje na Kwaśniewskiego, na resztę. I oni będą mówić oligarchowie. Najpierw niech się nauczą abecada kultury i świadomości. A dopiero potem niech zaczną przemawiać do tłumów. Bo mogą mówić o tej garstki smutnych ludzi, którzy już właściwie dogorywają i dlatego tak się szamocą. Coraz bardziej będą się szamotać. O, teraz to dopiero się zacznie. I teraz ktoś mi powie, że astrologia nie jest wielka, a ten kosmogram kłamie, tak? Kłamie. To ja mówiłem te słowa w Janie Pawle? Nie lękajcie się. I on do tych ludzi mówił? Krótko mówiąc, mówił do naszych oprawców. Taka jest prawda, przecież oni są rządzącymi. Myśmy ich wybrali. Więc za każdym razem zastanówcie się, kogo wybieracie. Kto rządzi? Wami czy nami? Bo to zależy, jak wybieracie. Macie jasność. Nie potrzeba więcej. Nie chcę dzisiaj dalej kontynuować, bo szkoda czasu. Szkoda tego czasu. Więc tutaj Elka, tak? Elka. Wiesz co? Czy był patriotą Jan Paweł? Chyba nie. Był czymś więcej. Bo Reagan, on jeszcze kilku potrafili to zrobić, co przez ileś lat by się nie udało. Ale wiesz, jak to jest, kiedy myśli nie idą w tą stronę, które powinny być, ideologie. I dzisiaj mamy szansę. Dzisiaj mamy ogromną szansę. Jeżeli i ta szansa jest, już się pali, już to nie ma gadania, bo jeżeli nie, to po prostu tutaj nic nie zostanie. Niech się, bo nie mamy szans walczyć. Jakby myślą lewacy. Bo z czym walczyć? Z dobrem? Bo ze złem to można walczyć. Właśnie zło już jest. Więc po co z dobrem walczyć, jeżeli dobro samo przychodzi? Więc tutaj to jest coś irracjonalnego. Dobro trzeba tylko wybrać. I wszystko jest w porządku. Najpierw trzeba wybrać, a potem dopiero podjąć działania. Przecież widzicie, co się dzieje. Już pan ambażur też już ma dosyć, jego mają dosyć. Pan płaczący też ma za swoje. Przecież to widać. Tylko niektórym się wydaje, że jeszcze mogą coś zrobić. Nic nie zrobią. Dlatego, że planety są niemiłosierne. Ja cały czas tłumaczę, że kosmos to nie jest tak, że my mamy nie pracować, że mamy nie myśleć, że mamy się nie modlić, że nie mamy nie medytować. Ja pamiętam, kiedy w moim towarzystwie te osoby bardzo bliskie mnie. No wiesz, ta pani Harris, chyba oszaleliście. Wyobraźcie sobie, że teraz jest pani Harris i przemawia tam w Monachium.
Wyobrażacie sobie, co by było. To tak jakby Hitler wrócił do władzy. To by było to samo. A przyjechał tam ktoś, kto z liścia dawał każdemu, kto myślał. Oni tam siedzieli i nie wiedzieli, o co chodzi. No cóż, historia kołem się nie toczy, czasami zbacza, czasami właśnie przez takie osoby jak Jan Paweł, jak Reagan. Czasami myśl komuś i się opłaca wyjść z tarczą, a nie na tarczy. A tarcza sprawiedliwości jest zawsze jedna, jest zawsze tarczą. Słuchajcie, zostawiam was, bo już nie chcę dalej, bo już macie omówione. Jutro spojrzę na tego człowieka i jutro byśmy zobaczyli jego ze Stanami Zjednoczonymi i zobaczylibyśmy jeszcze go skonfrontowali z panem prezydentem Trumpem. Z Polską widzieliście. Jeszcze raz wam pokażę, bo to jest po prostu nie do wiary, ale tak jest. W środku jest Polska. Ktoś powie, no tak jest. Tak jest i tego nie da się ukryć. Jeżeli ktoś nie zna astrologii, niech się nie odzywa. A jeżeli zna, to żaden problem. Pokazałem, skąd są wiadomości, gdzie można zdobyć taki kosmogram. Jeszcze raz pokażę, żeby nie było żadnych czary-mary. To stąd jest. Możecie sobie spisać. I wtedy w programie Bogdana Krosińskiego, czy astrologu, czy jeszcze jakimś innym, sobie pomarzyć, zobaczyć, jak to wygląda, jak działa. I każdy aspekt przenieść, przeczytać i zwrócić uwagę na te aspekty. Te są ważne, bo to jest słońce naszej Polski, a to jest słońce człowieka, który tam przemawiał. A na te inne, to proszę, patrzcie na Plutona, co robi. Tutaj. Reszta. Ja wiem, czy ważna. To jest też interesujące, ale o tym to jest ta miłość do Jana Pawła. Potem poznaje się prawdziwego patriotę świata. No cóż, nie ja przytoczyłem Jana Pawła słowa. To on tam zrobił. Trzymajcie się.